Zawsze chciałem mieć swoją Amigę i jakoś na początku roku udało mi się spełnić to małe marzenie. Na start padło na model 600, ale jak już widzicie, na tym nie poprzestałem. Szukałem i w końcu udało się trafić 5 minut od dodania oferty na eBay przez sympatycznego pana Włocha. Amiga była moja, określona jako stan niemal idealny w rozsądnej cenie 300 euro. Stan w ofercie sprzedawca określił jako nowy leżak magazynowy, co naturalnie jest mocno naciągane, ale jak zaraz zobaczycie, Amiga zachowała się nad wyraz dobrze. W zestawie mamy myszkę, zasilacz, na którym widać już znaki czasu i mocne pożółknięcia, dyskietki z grami plus dyskietka z systemem Workbench wersji 2.0.5 oraz oczywiście Amiga 600 w wydaniu bez HDD. Do szczegółowych oględzin przejdziemy zaraz. Jest również instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna z numerem seryjnym. I co ciekawe, dowód zakupu opiewający na 499 tysięcy lirów włoskich. Poza drobnym kurzem stan niewiele odbiega od ideału. Brak pożółknięć typowych dla tego modelu, brak pęknięć na łączeniach, większych zadrapań oraz wytarć na klawiszach. Na logo Commodore znajdziemy jeszcze oryginalną folię ochronną. Brak również korozji na tylnym ekranie, porty zachowały się wzorowo. I teraz najważniejsze i z pewnością wywołujące najwięcej kontrowersji, czyli plomba gwarancyjna. Tak, moja sztuka nigdy nie była otwierana, wszystkie śruby, plomby są na miejscu. Zapytacie, czy to rozsądne. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy otwierać. Trochę szkoda, na ten moment działa idealnie, wszystkie kanały również są sprawne. Jest również rozszerzenie pamięci o 1 MB, co łącznie daje nam 2 MB. A teraz starszy brat Amiga 500. Tą sztukę zakupiłem na Allegro lokalnie, albo nie, na OLX-ie ją kupiłem. Bo to dostaliśmy, nie wiecie o tym, od bezdomnego. A jej stan ocencie już sami. Jest modulator do podłączenia antenowego. W modelu 600 był wbudowany, ale korzystać z niego i tak nie będziemy. Również zasilacz, chyba w jeszcze gorszej kondycji. Klasyczna myszka, tak zwana trumienka. Szereg niemieckich instrukcji. Oraz oczywiście Amiga wraz z osłoną ochronną. Klawiatura cierpi na mocne pożółknięcia. Próbowałem wybielać, aczkolwiek efekt jest średni. Tylny ekran, podobnie jak w 600, zachował się wzorowo, porty również. Plomby gwarancyjnej brak, kondensatory wylane nie były, ale korzystając z okazji wymieniłem je profilaktycznie na nowe. Jest również rozszerzenie pamięci o dodatkowe 512 KB, dając nam równo 1 MB. Amiga 500 debiutowała w roku 1987, natomiast Amiga 600 w 1992 i pomimo 5 lat różnicy dzielą ten sam procesor Motorola 68000 o taktowaniu 7 MHz. Jakie są więc główne różnice pomiędzy modelem 500 a 600 poza tak bardzo oczywistym rozmiarem klawiatury? A500 domyślnie posiadał 512 KB pamięci RAM z opcją rozszerzenia o kolejne 512. A600 1 MB wlutowany plus opcję rozbudowy o 1 MB. Kickstart, czyli oprogramowanie rozruchowe komputerów Amigi instalowane w formie chipu na płycie głównej, dla wersji A500 to 1.2 oraz 1.3, dla modelu 600 2.0 oraz 2.0.5.
Gry potrafią być wybredne i niestety w pojedynczych przypadkach mogą nie działać z daną wersją Kickstartu. 600 posiada więcej opcji rozbudowy, mamy bowiem port IDE dla dysku twardego oraz złącze PCMCIA. Do podłączenia Amigi zakupiłem przewód RGB z kart, w ten sposób uzyskamy najlepszą jakość obrazu. Niestety kompatybilność monitorów telewizorów z niestandardowym 15 Hz odświeżaniem wymaganym przez Amigę jest dość niewielka i kłopotliwa. Na moich dwóch telewizorach LCD ze złączem z kart obraz strasznie migotał. W opisie filmu zostawiam link do strony społeczności testującej przeróżne monitory i telewizory właśnie pod kątem kompatybilności z Amigą. W ten sposób zakupiłem dwa monitory. Jeden z nich właśnie widzicie, jest to model LG M2232. Monitor, a może bardziej telewizor na panelu IPS ze złączem z kart z tyłu i wsparciem dla 15 Hz w odświeżaniu, dlatego doskonale radzi sobie z obsługą Amigi. A zaczniemy od gry Camofoda, czyli prawdziwy pokaz muzyczny Amigi. Zapraszam. Never been so much fun. 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 Go to your brother, kill him with your gun. Baby, lying in his uniform, dying in the sun. Never been so much fun. 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 Go to your brother, kill him with your gun. Baby, lying in his uniform, dying in the sun. Ok, teraz już wracamy po małym przemeblowaniu, już z Amigą 600 tylko i ekranem 27-calowym. Na początek zagramy w Street Fightera 2, do którego mam ogromny sentyment. Do dziś pamiętam żonglerkę dyskietkami przy ładowaniu każdej z map. Prawdopodobnie nie jest to najlepsza konwersja, dużo lepiej wypadał port na Mega Drive czy SNES-a, szczególnie wersję Turbo, gdzie gra była dużo bardziej dynamiczna. Tutaj mamy toporną, wolną rozgrywkę, ale w mojej opinii wartą uwagi. Zapraszam.
Nie mogłem się powstrzymać od pokazania Wam pięknie animowanego, kolorowego intra do pierwszej kultowej części gry Settlers z roku 93. Intro nieco pociąłem, jest naprawdę długie i wymaga zmiany dyskietek w trakcie. Sama rozgrywka jest już identyczna jak na PC. Rozpoczynamy z zamkiem, następnie stawiamy budynki niezbędne do dalszego rozwoju. Na koniec Alien Breed 2, którego już chwilę wcześniej widzieliście. Kultowa strzelanka z widokiem z góry. Alien Breed ma wszystkie cechy typowego klasyka Amigi. Amiga to doskonały komputer, by zacząć przygodę z retro. Dziesiątki gier, ogromna społeczność, możliwość rozbudowy, szczególnie w modelu 600, chociaż prawdopodobnie lepszym wyborem będzie A1200 lub CD32 pod kątem kompatybilności i właśnie rozbudowy. Niestety aktualnie są one bardzo drogie. Dziękuję za uwagę, to wszystko co dzisiaj dla Was przygotowałem. Zapraszam do komentowania oraz subskrybowania. Małymi krokami zbliżamy się do 10 000, za co serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, Manitech.